Dzisiaj w serii Używane pokażemy Wam samochód, który powstał w czasach, gdy diesle dymiły, gdy samochody miały pierwszeństwo przed pieszymi, przed rowerzystami, a Porsche w tamtych czasach produkowało samochody z silnikami wolno ssącymi, z jednym wyjątkiem. Wtedy turbo to było prawdziwe, jedyne turbo. Przed Państwem Porsche 911 Turbo S, generacja 991.1. Wspaniały wóz, 8 lat. 100 000 kilometrów przebiegu i nadal warty jest jakieś 700 000 złotych. W zasadzie tyle, ile kosztował jako nowy. Jak to w ogóle jest możliwe? Idealnie pasuje to auto do Twojego pseudonimu artystycznego, czyli papież. Kardynalska czerwień w środku, biały na zewnątrz, papamobile. Cudowny wóz. Dzień dobry. Wszystkie generacje 911 z tamtego okresu miały silniki wolnosące, a turbo było turbem. Potem kolejna generacja, czyli 991.2 dostała nawet w Carrerze 2, nawet w Carrerze 4, nawet w SC już silnik z turbo doładowaniem i turbo jako taka nomenklatura w gamie Porsche przestało mieć sens. Smutne to. Smutne. Nie, smutne to trochę, bo ten samochód na pierwszy rzut oka wówczas można było odróżnić od Carrery albo Carrery S. Bynajmniej nie po skrzydle z tyłu, tylko po wlotach do silnika. Wyobraź sobie, że od Carrery 4S on jest jeszcze szerszy o 3 cm, a od zwykłej Carrery z napędem tylko na tył aż 7 cm, bo wszystko tutaj trzeba było przemodelować po to, żebyśmy mieli lepszy dopływ powietrza do silnika, w zasadzie do turbo, które było napędzane tym powietrzem, które tutaj wlatywało. Upchać turbiny, upchać sprzęt. Także no i występowało jako turbo i jako turbo S. Natomiast, nie wiem czy wiesz, ale ta generacja, jak przyjrzymy się całej historii turbawek, była największym postępem technologicznym i największym postępem, jeżeli chodzi o osiągnięcia. Natomiast w tym wypadku urwano z 0,6 sekundy już, to był absolutnie największy skok w całej gamie, względem 997 oczywiście, natomiast jak weszła SK jeszcze, to ta różnica w czasie urosła do 1 sekundy. To robi 2,9 do setki. 2,9 do setki Turbo S. 560 koni, 700 Nm, a jeszcze Turbo Boost do tego, gdzie jak robiłeś procedurę startu, to on chwilowo rósł do 750. Więc coś absolutnie szokującego. I to wszystko w 2014 roku. Bo ta generacja była między 14 a 16 równe produkowana. 10 lat temu. A ja teraz biorę, mój drogi, telefon do ręki, bo już o tym powiedziałem, ale samochód ma niemały przebieg. To jest który rocznik? To jest 16 rok, rejestracji dokładnie luty 16 i modelowo jest 16. No i ma stówkę na szafie. No właśnie, to chciałem powiedzieć. 8 lat, stówka na szafie, jak na samochód super sportowy tak naprawdę o takich osiągach. Ktoś to jako daily musiał traktować, po prostu tym jeździć. I to jest też różnica moim zdaniem pomiędzy Porsche a tymi innymi superkarami pokroju Lamborghini, Ferrari, Aston Martina czy McLarena, że tamte samochody służą ludziom do jazdy weekendowej i nawet po 80 latach mają znikome przebiegi. Jak 911 widzisz, nawet w takiej totalnej, mocnej specce, to ona ma już natłuczone kilometrów, bo ludzie tym autem po prostu jeżdżą. Jeżdżą, dlatego że tym autem się nawet w miarę wygodnie jeździ, nawet w trasach. No, wiesz, histeria. Wracasz spocony, ale... Histeria tego samochodu, proszę bardzo. Wszystko mamy tutaj w Carfaxie. 2015 rok modelowy, coupé, 100 000 przebiegu. Uszkodzenie miał, mój drogi. 16 grudnia w 2019 roku, lewy tył, prawy tył. Natomiast przybliżony koszt naprawy 17-18 tysięcy złotych. Jakaś pierdółka na światłach. Albo naprawa w Żabce, bo aż mi się nie chce wierzyć, że niecałe 20 000 złotych by kosztowała naprawa tego auta w ASO. Może była tylko nakładka zderzaka wymieniona albo coś, bo... Przerysowany był, 18 000 złotych lakierowanie zderzaka. O cenach potem jeszcze sobie porozmawiamy, bo kupić to jest jedno. Kupić to jest potem jedno. Będzie piekła kupuła. Zarejestrowany 2016 rok, już w 2019 miał 40 nalotu, w 2022 miał już 83 000 nalotu, a nie tak dawno temu, bo dosłownie 3 tygodnie temu, 27 maja tego roku miał badanie techniczne i wtedy miał 100 412 km. Dokładnie i to wszystko mamy w Carfaxie. To teraz jeszcze, zanim przejdziemy do konkretów, to trochę o tym, czym Turbo S różniło się, mój drogi, od turbo. Bo nie tylko moc, nie tylko moment obrotowy były inne, ale w standardzie dostawałeś do S-ki po pierwsze ceramikę.
Co się śmiejesz? I na tym się może pochylmy trochę bardziej tematem Celowo się pochyl. ceramiki. Ceramiki, tak. Tak, tutaj jest, jeżeli chodzi o ceramikę, to jest jeden z bardziej droższych elementów eksploatacyjnych tego samochodu i na to trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę przy zakupie auta, które ma 100 000 na szafie. Czyli nawet nie na silnik, tylko najpierw ceramice się przyglądamy. Ja nawet o silniku dzisiaj za dużo nie powiem, dlatego że ten silnik jest generalnie bezawaryjny. Naprawdę, jeżeli chodzi o turbawę, no to tutaj się nic nie dzieje. Mimo, że ma zmienną geometrię. Mimo, że ma zmienną geometrię, jako jeden z pierwszych Tak. samochodów na świecie, Tak, nie? to tutaj jeżeli chodzi o hamulce, to pochylmy się razem. Zobacz na tarczę, widać tutaj jakie takie, odpryski. takie O duże kurde. odpryski, a one są przede wszystkim Ale jak duże, spowodowane. zobacz, tutaj to jest naprawdę No tarcze są do zeszło wymiany. tej tarczy w cholerę. Tarcze są do wymiany. No Robimy słowiański przykuc. Ile to kosztuje, mów? Zgaduj. No nie wiem, no jak samochód kupujesz i zamawiasz sobie do niego opcjonalnie tarcze ceramiczne, no to jest wydatek około 50 000 złotych. Czy to jest BMW M, czy to jest Mercedes AMG, czy to jest Porsche. To jest 5, powiedzmy do 7 dyszek, komplet dostajesz wtedy, no to liczę, że Tak. co, 15 koła? I jeżeli bierzesz pod uwagę, że go po 2-4 latach sprzedasz, to się nie musisz o to martwić. A jeżeli go kupujesz używanego, no to już masz problem, bo jedna tarcza, zaznaczam, kosztuje 36 000 brutto w serwisie. Jedna. I nieważne, czy to jest przednia, czy to jest tylna, w tej samej cenie są. Więc razy 4, dodatkowo komplet klocków to jest... koła? Prawie? Dodatkowo komplet klocków to jest około 4500 zł na przód. I podobna cena jest na tył. Czyli 160 plus wymiana, w Porsche robocza godzina 1500, siedzą na... Ty to nowe auto kupujesz za komplet hamulców do Turbo S-a. Centralna śruba, to też była domena S-ki, w zwykłym turbo tego nie było i kuta 20-calowa felga, która też była w standardzie. W standardzie tutaj dostawałeś PDCC, czyli Porsche Dynamic Chassis coś tam. Coś tam No C, no C, Coś no tam. C. CC. Porsche Dynamic Chassis C to coś tam. Coś tam. A tak naprawdę kontrol. Więc to było w standardzie, no i w standardzie jeszcze mieliśmy tutaj pakiet Sport Chrono, który powodował razem z tą mocą i z tym momentem obrotowym to, że z procedury startu robiła 2,9 do setki, a podobno byli tacy co 2,7, 2,8. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o tę generację Turbo S-a, to była absolutnie zaawansowana aerodynamika, bo wcześniej tego nie stosowano, mieliśmy spoiler oczywiście wysuwany z tyłu. Tutaj też nadal mamy ten spoiler. Poszedł w górę? Nie, daj go jeszcze raz. O, teraz. Teraz jest? Tak, Wysunął się? ciutkę. Ale oprócz tego spoilera, który tutaj, ta część główna nam się wysuwa, to on jeszcze miał splitter z przodu też aktywny. On się wysuwał przy 120 na godzinę. Tu, w tym miejscu jest, o, zobaczcie, to jest taki kawałek gumy. Tam są siłowniki pod spodem, które przy 120 na godzinę go wysuwały i łączna siła docisku na całym samochodzie w momencie, kiedy zacząłeś przekraczać 300 na godzinę, to było ponad 130 kg. Tylko rozłożone ładnie, tam się tworzyła poduszka powietrzna, więc nie tyle co go wiatr dociskał, to też, ale też tworzyła się poduszka powietrzna, która go przysysała do podłoża, żeby on przy tych prędkościach się jeszcze lepiej prowadził. I zmiana kolosalna, która też miała wówczas miejsce, wyłączę, bo strasznie hałasuje. Wiesz, ja to nie lubię hałasu, ja dlatego wolę elektryki, bo one są włączone i możesz sobie stać i o nich opowiadać, a tutaj jest strasznie dużo hałasu. I zmiana... Wydłużono rozstaw osi względem 9,7 aż o 10 cm. To też był największy skok, jeżeli chodzi o wymiary tego samochodu. Nigdy wcześniej tak bardzo nie urosła 911. To miało po pierwsze poprawić stabilność auta i rozłożenie mas w nim, bo ten silnik troszeczkę delikatnie przesunięty, on już nie jest tak bardzo na tylnej osi i przez to nie jest tak zwanym widowmakerem. Zaskoczyłeś nas, jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe, zaskoczyłeś nas, jeżeli chodzi o klocki hamulcowe, to teraz co powiesz o tym dziele sztuki? Poza tym, że już wysiadły mu... O, patrz, tak. To... O, no. Dobrze, to ja trzymam, a ty opowiadasz. Jakiś będzie pewnie ze 2500 zł za sztukę. Czy Razy jest tutaj dwa. coś, co naprawdę się psuje, albo inaczej, na co powinniśmy zwracać uwagę, kupując auto za 700 000 zł, które ma 100 000 km przebiegu? Wiesz co, Łukasz, jeżeli chodzi o Turbo S-a, to myślę, że jeżeli chodzi o silnik, Odsunę się, bo tu nie dość, że ciepło Bucha. od słońca, to jeszcze z tego Bucha. takie ciepło leci. i jeszcze ode mnie ta energia emanuje, nie czujesz tego. Nie, od ciebie to chłód bije. Tam chłód. Słuchaj, Dlatego stanę, bym się nie bał, tak, jak będziesz o nim opowiadał, no.
Zatrzasnęło się. Ja bym się nie bał zakupu takiego samochodu z takim przebiegiem, jeżeli chodzi o motor, dlatego że samochód, znaczy silnik konkretnie jest naprawdę bardzo mało awaryjny. To są jakieś sporadyczne przypadki tej awarii, jakieś, nie wiem, podciekające pompy wody, tylko to też nie są przykłady, że w każdej cieknie, tylko gdzieś tam jakieś śladowe, wiesz, były przypadki, nie? Olej wymieniamy według procedenta oczywiście. Co ile? Co 30 000. O, wow! Tak, Tania ale ja- eksploatacja przynajmniej, no Tak, ten 3 tak. razy miał w ciągu 8 lat wymieniony. Tak, natomiast ja bym ją na pewno skrócił przy takim normalnym jeżdżeniu tym wozem na 10 000. Olej 0W40 Mobil, który jest zalecany przez fabrykę. Filtr oleju jakieś 300 niecałe, filtr powietrza 350 zł. Niestety do wymiany filtra powietrza trzeba zdjąć całą nakładkę tylną zderzaka, łącznie ze spoilerem, bo on jest schowany tutaj pod zderzakiem. Także trochę roboty. Cena samych części? No tak jak Ci mówiłem, filtr powietrza 350-400, filtry oleju około 300. Jak na auto za 7 tego- stówek to całkiem to wiesz, przyzwoite no, ceny. jeżeli mówię Za na to to- rozbieranie zderzaka 15 000 złotych. Tak, tu już wchodzimy w takie koszta, nie? To teraz jeszcze coś Ci pokażę, coś Wam pokażę. Czegoś Wam dam posłuchać, bo dzisiejsze nawet 911, nawet sportowe auta, w które wsiadamy, nie ma możliwości, żeby je rozkręcić wyżej niż do 3, 3,5, 4 tysięcy obrotów na postoju, bo mają reflimitery, które muszą oszczędzać silnik, które muszą oszczędzać filtry GPF. Tutaj GPF-a nie ma, tutaj mamy po prostu katalizator, tutaj mamy seryjny wydech. Nie mamy nawet żadnego pstryczka elektryczka, który by sprawiał, że brzmienie wydechu będzie bardziej agresywne. Po prostu go włączam, nie mam nawet żadnego trybu sport, tylko po prostu jestem w zwykłym trybie i posłuchajcie. Co poszło nie tak, ja się pytam. Co? Na pewno nie kupujcie sobie tego auta, jak będziecie chcieli nim jeździć w długie trasy i zabierać dużo bagażu, bo o ile Carrera z napędem tylko na tył miała całe 130 litrów, 135 litrów bagażnika, to tutaj przez to, że jest też oś pędna przednia, no to mamy tego bagażnika 115 litrów. Dwie kabinóweczki wejdą? Wejdą. Nawet nie będziemy sprawdzali tutaj. Jedna na drugiej na pewno wejdą, może plecaczki. Na szczęście składają się też oparcia tylnej kanapy, więc tam można dodatkowo umieścić sobie jakieś 200 litrów bagażu i razem robić się ponad 300 litrów przyzwoitej przestrzeni bagażowej. Tak jak wspomniałem, wydłużono rozstaw osi o 10 cm, żeby auto było stabilniejsze, żeby mniej zarzucało tyłem, lepiej się prowadziło, przy wysokich prędkościach fajnie jechało, ale żeby pozostało zwrotne, to zastosowano tutaj w standardzie skrętną tylną oś. O 2,8 stopnia się wychyla do 50 na godzinę zgodnie z przednimi kołami, żeby poprawić zawracanie powyżej 80 km na godzinę przeciwnie do przednich kół i to ma poprawiać tę stabilność prowadzenia na przykład w zakrętach. Ostatnia rzecz. Nie, tym razem zmieniamy zasady gry. Nie wsiadasz z przodu, to nie ma prawa się udać. Dlaczego? A czemu on nie podjeżdża do przodu ładnie, jak się złoży? No, trzeba odsuwać. Ale widzę, że dzieci to tutaj jeżdżą. I śmiecą, i brudzą. Boże, dzieci to naprawdę, to jest zakała ludzkości. Matko kochana, jakby mnie w moim Porsche 911. O, ty możesz sobie w tym czasie pogryźć piłkę, masz. Dobra. To jest antystresowe, jak jeździsz takim autem. O Jezus, oj. No i co? No jajco, no. No nie da się, nie ma mowy. Bąk tutaj nie pojedzie nawet krótkiego kawałeczka. Zatrzasnął się. Ale fajne jest to, Ale że z obu stron są. No ale no zatrzasnął się, no i co, no? To przesuń jeszcze do przodu, masz miejsce, widzę, kurduplu. Ała, moje kolano! O Jezu. Przesuń to. No Ty masz tu kolano? kurna, i to chore, a półmaraton biegnę, no. A, Co za łajza. to już nie pojedziesz. Ale schowałeś już to kolano? Tak, ale powiem Ci, że tak, dzieciak tutaj Uważaj. usiądzie bez problemu. Ty możesz sobie kupić 911 i wozić nią dzieci. Ja na szczęście, jak sobie kupię 911, to nie będę musiał nią dzieci wozić, bo wtedy nie będą tu miały miejsca. Ale tak dwoje tutaj przewieźć z tyłu, jak są pierdołkami i jeszcze używają takich pasów, to naprawdę da radę. Do 1,50 m myślę maksymalnie, może 1,51 m. A jak nie wieziesz dzieciorów, to sobie to składasz i zobacz, tutaj na półeczkę plecaczki, tutaj walizeczki kabinowe, jeszcze tu pod spodem, więc we dwie osoby to się nawet do Chorwacji spakujesz, żeby sobie czmychnąć taką 911 na urlopik. Fajne jest to, że nawet takie rzeczy były dodatkowo płatne, nie? Czyli logo wytłoczone na podłokietniku. O, i widzisz, co tu jest? Co tu jest? Kuń. Stuttgart.
Stuttgart, ja. I tutaj też masz kunia. Wysiadaj, bo gorąco, klima nie chodzi. Jedziemy. Najbardziej upływ czasu widać tutaj, w tej części samochodu, bo jeżeli chodzi o stylistykę, to nadal jest to 911. Jak ktoś się nie zna, popatrzy na to auto, mówi, kurna, Porsche, wygląda tak, jakby wczoraj wyjechało z fabryki, nie? Natomiast tutaj, no to już jest troszkę old school i ekran, który jest taki malutki, jest owszem dotykowy, ale nie ma Apple CarPlaya, nie ma Android Auto, już na pewno nie bezprzewodowo. No i guzikologia. No akurat ta guzikologia mi nie przeszkadza, bo nawet jak chcesz sobie wentylowanie fotela włączyć, to masz to tutaj pod przyciskiem, nigdzie w ekranie. No i przyporządkowane fajnie przyciski, dobrze oznakowane. Nic tu się, zobacz, po 100 000 kilometrów nie wytarło, bo o tym nie mówiliśmy, o jakości tego wnętrza, które ma ponad 100 000 kilometrów i zobacz, jaka tu jest nadal skórka. Tu nic nie jest poprzecierane, nic nie jest powycierane. Zobacz na kierownicę, która jest z Alcantary. No, ale tu akurat musi naprawdę dbać o to właściciel, bo zazwyczaj te alkantarowe nawet już po niewielkich przebiegach i po paru latach potrafią być zmechacone, a to Tak, wynika a tu z tego, zobacz, nie? że one są do rękawic sportowych przystosowane, nie? Jak się jedzie gołymi rękoma, to bardzo łatwo się to niszczy, a tutaj machać jest się. naprawdę w super stanie. Tak, ale zobacz, Łukasz, tutaj boczek kierowcy, gdzie no łokieć jakby automatycznie ci jeździ, nic nie jest powycierane, fotel kierowcy, no nie pokazaliśmy tego, ale zobacz, jest skóra perforowana, nie ma żadnych Nigdzie, przetarć, żadnego wiesz, zagniecenia, zero po prostu, kompletnie zero. W zasadzie wnętrze jest jak nowe też, nie? W tym No, jakby samochodzie. nie wygląda na 100 000 kilometrów, prawda? Nie, kompletnie i na 8 lat. No i piękne, naprawdę klasyczne wszystkie zegary. I prędkościomierz, i obrotomierz, tylko jedne cyfrowe tutaj w tym miejscu, gdzie masz parametry silnika, turbo, temperaturę poszczególnych cieczy i to silny, bo zobacz, jak on siedzi, no. Tak się ładnie zmieścił. No, ale Jeden chłop na 2 fotelikach. I poza tym on już ma swoje lata, więc to jego kości, to jego gnaty kości tak krzeszczą. skrzeczą. No nie jest super komfortowo, No ale nie. z drugiej strony, jak weźmiemy pod uwagę, że mamy auto, które robi 2,9 do setki i jest supercarem, jeżeli chodzi o osiągi przynajmniej, to i tak jest całkiem nieźle. Wiesz, były niektóre, GT3 byś tędy nie pojechał, tak? Nie, w życiu. Jechałbyś 3,5 na godzinę. zębów byśmy nie mieli, jakbyśmy No. tak przejechali tędy. Ale wiesz co, nie odzywa się dach panoramiczny, a były przypadki, że tu prowadnice strzelały w tych dachach i skrzypiały, wiesz? A zobacz, mamy Tutaj, stówkę. tak? Tak, a On mamy się- stówkę, jakby nic nie słychać, nie? Bardzo mi się podoba, jak on się otwiera, bo on sobie tam jedzie do tyłu. Oj, tak ładnie cały się wynurza i masz trochę jak w Tardze. Trochę. Trochę. A już dalej nie pojedzie. No już po otwarciu to niewielki jest tutaj. No tak, ale zobacz, Ten dla, otwór. dla Ciebie jakby z wzrostem, mimo że mamy dach szklany, jakby nie zrobiło tutaj różnicy, nie? Nie, Masz 911 zawsze była, i to mi się w niej podobało, komfortowa i obszerna z przodu. Zawsze... Nie no, miejsca jest tutaj za kierownicą, jak i za pasażerami. W jest tu, nie? 997 się mieściłem, a 991 z tym większym rozstawem osi naprawdę już tutaj miała mnóstwo miejsca, więc śmiało to auto można traktować jako daily i to też jest powodem, ta przestronność i ten komfort, dlaczego one tak mają takie przebiegi. Bo ludzie ich użytkują naprawdę jako daily. Nie? No tak, no i kurde, no nie męczy Cię ten samochód, tak? Może trochę czasami spocony z niego wychodzisz, bo emocje jednak są. No ale, nie No, dla, to ale wiesz, mam ale nie- wentyle po to, No tak, żeby ale się się nie chłodzić. męczysz, Nie podoba mi się za bardzo ta kolorystyka, ale to, czym też Porsche dominuje nad innymi markami, to jest to, że tutaj możesz absolutnie wszystko sobie pod siebie skonfigurować. Jak Ci nie odpowiada to, co jest w gamie, tej powszechnie dostępnej, no to masz jeszcze ekskluzyw i sobie tam wszystko wybierasz. wybierasz. Wszystko. Kolory nitek, przeszyć i innych rzeczy. No wiesz co, kolorystycznie jest trochę kontrowersyjny, no ale ktoś, kto Ale przynajmniej patriotyczny. patriotyczny, papieski, ale jakby ktoś tego konfigurował, no musiał mu się podobać. Wiesz, są różne style, no. Kiedyś wiem, że w Porsche się sprzedał Boxster żółty z żółtą tapicerką. Oj. Tak. I jeden z takich raperów, czy tam nie raperów, tylko jakichś tam piosenkarzy disco polo. To było kilka ładnych lat temu. No dobrze, to co powiesz tak, już hamulce cenę znamy, silnik wiemy, że jest generalnie pancerny, jeżeli chodzi o skrzynię biegów, wszystkie dyfry,
nie ma się czego obawiać, to co jeszcze może nas poza hamulcami ceramicznymi zaskoczyć w Turbo S-ie? Co może zaskoczyć? No myślę, że można by było wymienić olej w skrzyni. To też jakby nie w samej skrzyni, tylko w komorze jakby sprzęgłowej tutaj. Koszt jest około 160 zł za litr, wchodzi między 6 a 8 na wymianę, tak? Także to jakiś taki, wiesz, eksploatacyjnie to nie są jakieś mega duże koszty. No, wiesz, No nie no, jeżeli mówimy o samochodzie, który pół bańki do 700 000 jako używany kosztuje, no to naprawdę litr oleju za 160 zł nie robi. No nie robi, zwłaszcza, że go wymieniasz raz na powiedzmy 90 000, tak? No to nie robi wrażenia. A w dyfrach oleje? Jak no bo tu mamy mechanizmy różnicowe, nie? I centralne, możemy je między 60 a 90 000 wymienić. Tam też chyba około litra, półtora wchodzi, zależy do którego mechanizmu. I to też nie są jakieś drogie, wiesz, zabawy. Drogie zabawy. Nie trzeba rozbierać pół auta, żeby to wymienić. Nie trzeba. W tym egzemplarzu był wymieniany jakieś 10 000 km temu taki czujnik, który mierzy ciśnienie jakby przedniego dyfra. On się spsuł w Redota. No i wiesz, to taka pierdółka w przedni dyfer się wkręca. 2500 złotych, nie? W ASO? W ASO. No wiesz, no zamiennika nie ma, nie? No nie ma zamiennika, wiesz, to jest nie takie... będziesz też szukał na Allegro takich rzeczy. Auto trochę niszowe, wiesz, jakby tam filtry i jakby to była zwykły układ hamulcowy, nie ceramika, to pewnie, wiesz, też kupisz klocki normalnie w zamienniku. No natomiast, to wiesz, no są takie rzeczy, których nie kupisz, a mówię i często zwracam na to uwagę, żeby ludzie, którzy naprawiają samochód, zadzwońcie do ASO, zapytajcie się, ile to kosztuje w serwisie, bo czasami naprawdę można się mile rozczarować, że kurde, no tyle? Gdzie na Allegro kupujesz taką część, nie wiem, w podobnych pieniążkach, a nawet czasami drożej, nie? A jest używana najczęściej. A jest używana, także warto czasami do tego ASO zadzwonić, zapytać się, jakie są koszty części. To, czego mi brakowało w 911 zawsze, to takiego miejsca gdzieś, gdzie możesz rzucić graty, klucze, telefon położyć. Tutaj właściciel sobie zamocował uchwyt razem z ładowarką indukcyjną, no ale tu ani cup holdera, niczego, cup holdery są jedynie tutaj, tak, że się tak wynurzają, no tylko to nie trzyma dobrze, nie? To niestety kubek z kawką, ok, ale puszka albo butelka to już jest problem, nie jest to super stabilne. Niemniej przynajmniej fajnie pomysłowo rozwiązane i jeszcze fajne jest to, że jak to otworzysz, to tu sobie zamykasz, nie? No ale zobacz, na przykład ja z tym, o kurwa. Bo Ci przerwałem, dokończ. Chciałem powiedzieć, że tak jak ja bym miał tutaj 2 kubki i zrobiłbyś coś takiego, to ja bym zrobił tak, o kurwa. I by nie było kubków. I nie było kubków, nie? No, wspomniałeś, że ta wymiana tarcz to jest kwestia tego, że to ludzie zaniedbali, w sensie właściciele. Trochę tak. Bo nie wymieniają na czas samych klocków hamulcowych, tak? Trochę tak. Czyli co ile wymieniać takie klocki, co ile przebiegu, co ile czasu, tak żeby ta tarcza pozostała jak najdłużej trwała. Słuchaj, klocki bym wymieniał tak mniej więcej gdzieś jakbym widział, zwrócić to uwagę przy serwisie, tak gdzieś w połowie grubości, tak? Natomiast też no, czasowo ciężko określić, no bo wiadomo, że im dłużej, im starsze te klocki, no one będą miały tendencję jakby do kruszenia się, prawda? Też ten przebieg jakby robi, no bo jeżeli Ty będziesz miał samochód, który będzie miał, nie wiem, 4 lata, ale Ty w te 4 lata będziesz miał 40 000 przebiegu, no to te klocki też nie będą jakoś przegrzane mocno i też nie powinny się tak kruszyć, prawda? Jak Czyli wszystko zależy od sposobu eksploatacji. Od sposobu eksploatacji. Jak ze wszystkim. Jak ze wszystkim. Także to jest jakby tutaj największa wada, czyli ten klocek, który się kruszy i uszkadza Ci tarczę, nie? Zwrócić na to po prostu uwagę. Wiesz, no jeżeli to są te odpryski na tarczy, a nie jeździsz tym samochodem wyczynowo i nie jeździsz tym jakoś, wiesz, czyli, nie wiem, przykładowo dałeś to żonie i ona jedzie, ci czekamy do przedszkola i jedzie grzecznie, no to zahamuje Ci ta tarcza, nie? Też trzeba zwrócić uwagę na to, że te hamulce, jak mamy ceramikę, nie działają od razu. To dogrzać się trzeba. Trzeba je dogrzać, no, zimne, znaczy w pełni nie działają. No wiadomo, że działają, jak naciśniesz hamulec. Natomiast specyfika jest taka, że im cieplejsza taka tarcza, tym jest skuteczniejsza. Dlatego to są tarcze, które warto brać, jak się jedzie na tor, nie? I też im cięższy samochód, tym większy egzamin zdaje taka tarcza. Tak. Tutaj nie wiem, jakbym wymieniał je, to nie wiem, czy już bym nie wymienił na stalówki, tylko jakieś porządne po prostu. Nie, no ceramikę bym położył. My stać, wiesz, 7 paczek na samochód, to im stać na ceramikę, nie? Co ciekawe, ta Turbo S nie była jeszcze tak ciężka jak te obecne, bo ona ważyła 1600 kg. Jak na sportowy samochód, który ma 560 koni, 700, a w szczycie 750 N przy overpuście, to niezła waga, naprawdę.
Natomiast zawsze były 911 głośne. No oczywiście nie jest tak głośna i nie powoduje krwawienia z uszu jak na przykład GT3 RS. Niemniej jedziesz i słyszysz i czujesz, że jedziesz samochodem sportowym. Bo i tam z tyłu dźwięk tego silnika, i hałasy od podwozia, i szumy powietrza, wszystko tutaj daje o sobie znać. No i zobacz, jedziemy 120, ja już muszę podnosić głos, żebyśmy mogli, Ale to przede wszystkim żebyśmy przez się silnik. słyszeli. Przez silnik, który tam z tyłu jest i Przez silnego. przez silnego. Silny jak na razie gębę nie biłuje, ale motor nam biłuje gębę, nie? Jakby w aucie sportowym, no chyba tego oczekuję, żeby ten silnik fajnie gadał i był przyjemny, prawda? A tu No jest właśnie nie jestem pewien, Nie? czy w przypadku 911 tak to działa, bo jak kupujesz Turbo S-a, to chcesz mieć szybkie auto, ale też daily. Czyli auto, które jest trochę Gran Turismo. Wsiadasz w nie i dojeżdżasz sobie do celu, szczególnie, że no zobacz. I on dokładnie tyle pali. Można się zamknąć w dyszce jadąc normalnie. To jest około 8,5-9 litrów paliwa na 100 km, co przy zbiorniku takim jak tutaj mamy daje Ci 800-900 km zasięgu. Pytanie, na ile starczy Ci cierpliwości, samozaparcia, żeby tak jechać. żeby jechać jak nie powiem brzydko kto. No, Prawda? to teraz jestem ciekaw, mój drogi, czy zjedziemy poniżej 3 sekund z przyspieszeniem do sety. Jakie zmarszczki mi! No, powiem Ci, stracił trochę wigoru. 3,26. Się w głowie zakręciło. Już? O! Panie! Moja wątroba. Już. Ja co to są za wrażenia? 3-4. Chyba gorzej. No gorzej. Klima chodzi, jest gorąco, 32 stopnie, silny siedzi z tyłu. Lepiej nie będzie. 3,20 z kawałkiem to był najlepszy czas. Mówimy o aucie spalinowym, który robi w 3 sekundy setkę. Raz, 2, 3. Jedziesz 100 na godzinę. Powiem Ci, że nie rozumiałem do tej pory, albo do niedawna, może nie do dzisiaj, fenomenu 911, dlaczego ona tak trzyma cenę. Ale jednak parę czynników się na to składa. A przede wszystkim myślę, że głównym czynnikiem to jest to, że spośród tych wszystkich samochodów o super osiągach jest to auto, które najlepiej nadaje się jako daily. Dlatego mają takie duże przebiegi. Po drugie, no dobrze, tarcze i klocki są drogie, no to jest prawda, ale silnikowo, zawieszeniowo, jeżeli chodzi o kierownicę, układ kierowniczy, jeżeli chodzi o skrzynię biegów, jeżeli chodzi o cały ten napęd, to auto chyba możemy powiedzieć, że jest w cholerę bezawaryjne. Zresztą No jest. przez długie lata we wszystkich rankingach awaryjności, czy to Dekry, czy to JD Power, czy to TIFU, czy ADAC, zawsze Porszawki były na pierwszych miejscach. A gdy weźmie się pod uwagę to, jak są eksploatowane i że to są samochody sportowe, niekiedy nawet wyczynowe, no to naprawdę miałoby prawo się tutaj coś zepsuć, a tak się wcale nie dzieje. I Więc to dziwne, jest, więc to jest, znaczy to nie tyle jest dziwne, co świadczy o tym, że naprawdę nie byle jakości są tutaj materiały, że na to R&D przynajmniej wówczas Porsche stawiało tak mocno i stosowało takie materiały, że nie oszczędzano. Po prostu nie oszczędzano. Ale nam się udało pomiar zrobić w ostatniej chwili. Z ręką na sercu. Z zewnątrz nie widać po tym aucie tych 8 lat 100 000 kilometrów w ogóle. I najlepsze jest to, że ono naprawdę nadal jest warte tych 500 do 700 tysięcy złotych. Jak patrzysz na tę jakość, jak patrzysz na te osiągi i na wrażenia, jakieś ten samochód dostarcza, nawet te słuchowe. Z zewnątrz, ale wewnątrz też nie widać tego 100 000, tego jakby Przebiegu, czasu, absolutnie. przebiegu po aucie. No jak wspomniałeś, no to tutaj guziczki, no wiadomo, że się zmieniło trochę, teraz wszystko ma dotykowe, ale nie widać uszkodzeń żadnych, przetarć, kurde, nie? Ja myślę, że w tych nowych Porsche, gdzie już jednak ta jakość nie jest tak spektakularnie dobra, po 100 000 nie będzie tak fajnie. Nie, myślę, że nie. Schodzą na psy. No to co, 10 na 10, nie?
Z mojej strony na pewno. Jeżeli traktujemy to auto w kategorii supersportowego samochodu, który naprawdę może pełnić funkcję daily, brakuje mi tylko jednego lepszego wyciszenia. Co teraz jeszcze lepiej słychać, jak zaczęło padać. Więc ja tak. 9,5 odejmuję mu naprawdę pół punktu za kiepskie, bardzo kiepskie wyciszenie. A tak to petarda wóz. A ja mu daję dychę. I jakby... Bo ty jesteś głuchy. Jestem głuchy, to fakt. Natomiast te koszty tych tarcz, które jak wspomnieliśmy są największe, no, trzeba zaakceptować w takim samochodzie, tak? Tak cała reszta jest po prostu Jak cała bezawaryjna. reszta jest bezawaryjna. O kolender, zobacz co się dzieje. Przelotny, tydzień i przestanie.